Hej, to Zysia, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek, w którym przez cały tydzień będę bawić się jedną paletką i w ostatnim odcinku przegłosowaliście, że będzie to, dziękuję Wam bardzo, Cosmic Brushes Delicious Delights. Bardzo chciałam zająć się tą paletką. Dałam Wam alternatywę w postaci bardziej neutralnej, ale jednak nie bez powodu jesteście na tym kanale. Wszyscy kochamy kolory, także bardzo się cieszę, że będziemy mogli się w tym odcinku zająć tą paletką. Jest to paletka z 20 cieniami w takiej pastelowo-kolorowej kolorystyce. Mamy tutaj 14 matowych i 6 błyszczących cieni, z czego jeden multichromowy. Te paletki ogólnie ciężko jest dostać, ponieważ nakłady są dosyć nieduże i wyprzedają się bardzo szybko. Natomiast mi udało się ją dorwać razem z paletką Muse, kiedy kilka zamówień było anulowanych, więc kilka sztuk wleciało na sklep. Dowiedziałam się o tym na Insta Stories na Instagramie, więc od razu poleciałam i zamówiłam, szczególnie, że miałam Muse na wishliście już od wielu miesięcy. Ja już ją mam, więc dzisiaj się bawimy. Jeżeli nie macie tej palety, pamiętajcie, że możecie te makijaże wykonać każdą inną, jaką tylko macie, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. To będzie bardzo kolorowy odcinek. Ostatnio postanowiłam, że będę częściej wykorzystywać pomysły, które mam pozapisywane na Instagramie czy na telefonie. I dzisiaj będziemy inspirować się makijażem od Biusup i widzimy, że tutaj pastele na całym oku i nawet wychodzą poza obręb oka, do tego kreski. I zacznę sobie odcieniem Zesty, czyli tej takiej ciepłej limonki. I nakładam tutaj w wewnętrznym kąciku i na pewno będę rozcierać tutaj aż pod samą brew. Pokryłam też cały kącik tym Zesty. I wręcz przenoszę ten kolor tak minimalnie gdzieś tam powyżej brwi. Tu będę musiała sobie troszeczkę poprawić, bo starłam sobie cieniem. Teraz wezmę sobie troszkę Minty i Lollipop. Zobaczymy po prostu, jak ta Minty tutaj będzie się prezentować, czy będzie wystarczająco intensywna, a jak nie, to jeszcze troszkę podkręcę Lollipopem. Troszkę powyżej brwi. No te brwi to będę musiała poprawić zaraz. W zewnętrzny kącik wrzucimy sobie Ice Pop. No i widzicie, jakoś tak bez tego Lollipopa już wygląda całkiem fajnie. I Ice Pop nakładam tutaj w zewnętrznym kąciku i troszkę wyciągam też na zewnątrz. I zobaczcie znowuż, jak pięknie te wszystkie kolory ze sobą grają, jak ładnie się łączą, jak one harmonijnie do siebie po prostu pasują. Teraz troszkę mniejszy pędzelek, spektrum numer 13 i sięgamy po fiolet. I myślę, że wybiorę ten i to jest Milkshake. Faktycznie wygląda jak taki jagodowy jogurt. No i tutaj już wlatuję na dolną powiekę, ale jeszcze troszeczkę tak sobie tutaj łączę te dwa kolory, ależ one się pięknie ze sobą łączą. I troszkę ściągam do dołu ten fiolet. Będę tutaj łączyć go z różem i wtedy z moim różem na policzkach. I biorę kolor Marshmallow i nim będę rozcierała fiolet. Wzięłam sobie właśnie większy pędzelek, żeby łatwiej było mi już tutaj go rozprowadzić mocniej na zewnątrz, żeby stopił mi się z moim różem. Nałożę ten róż również tutaj na łączenie fioletu i limonki. Świetny look już w ogóle sam w sobie. Zobaczcie, że na jakiś, nie wiem, koncert, festiwal, czy na jakieś spotkanie, po prostu taki nawet bez tuszu do rzęs, no wygląda to po prostu pięknie. Bardzo edytorialowo. Cieniowanie skończone, więc lecimy z eyelinerem. I uważam, że czarny eyeliner przy tym looku to jest petarda. Czerń tutaj będzie wszystko spajać i doda troszeczkę, wiecie, charakterku. I teraz stąd pociągam kreskę delikatnie tak do dołu. I teraz coś takiego, taką falkę, eskę, łódkę. Na linię wodną nałożę sobie beżową kredkę. Będę używała maskary Falsy Surreal i tu mam takie rzęsy Ardell Faux Mink Wispies. Tutaj mam taki odcięty kawałeczek i tutaj są takie jakby 3 kępeczki, można powiedzieć. I przyklejam je sobie właśnie tutaj w zewnętrznym kąciku i staram się, żeby ta końcóweczka szła tak, o, lekko ją podwijam, żeby szła razem z tą kreską, widzicie? Przejdę sobie teraz do konturówki, to jest Diana z Glam Shopu. Delikatnie sobie obrysuję usta i nałożymy coś cukierkowego. I lecimy z YSL Volupte Shine w numerze 15. Uwielbiam tą pomadkę i za każdym razem, jak ją mam, to pytacie się, co mam na ustach. I pierwszy look jest gotowy. Powiem Wam, że jestem nim totalnie zauroczona. Uważam, że przepięknie wyglądają te pastele wyciągnięte daleko poza powiekę ruchomą czy nieruchomą. I w
wcale nie wydaje mi się to jakieś mało użytkowe. Uważam, że to wygląda przepięknie. Myślę, że w takiej troszeczkę bardziej prostej, użytkowej wersji, takiej szybszej, możemy zrezygnować z tych wymyślnych kresek, pozostawić takie klasyczne i ewentualnie troszeczkę zmniejszyć to roztarcie. Kto co lubi, ja jestem zachwycona. Dzisiaj będziemy się inspirować Lindą Hallberg i takim połączeniem niebieskości i bordo-czerwieni. I lecimy z odcieniem Slushy. Zaznaczam nim sobie załamanie powieki, zaczynając od zewnętrznej części. Wyciągam ten kolor na zewnątrz, żeby też ładnie było to połączone później z kreską. I robię to samo w wewnętrznym kąciku. I jakoś delikatnie będę łączyć te dwie bryły, ale chcę, żeby najintensywniej było właśnie tutaj i tutaj. To był pędzelek 17, teraz 19 ze Spectrum i biorę Sweetie. I Sweetie jeszcze raz wszystko dokładnie rozcieram i przejdźmy sobie też do dolnej powieki. Może wezmę mniejszy pędzelek, 21. I też odcień Slushy. Tu robię sobie delikatne otwarcie od kącika i wracam do 17, rozcieram całość. Teraz zrobimy sobie takie odcięcie przy użyciu bazy pod cienie. Na początku używam pędzelka, to jest Spectrum 14, żeby nałożyć trochę produktu. I teraz bierzemy sobie jakiś pędzelek, kopytko, zawijamy w chusteczkę i zbieramy całość ciach. I mamy tutaj fajnie wyczyszczoną przestrzeń. Teraz biorę sobie odcień Delicious, taki błyszczący, piękny i nakładam tutaj na pozostałą przestrzeń i tą wyczyszczoną już 14 troszkę precyzyjniej. I ten błysk nakładam też w kąciku wewnętrznym i wypełniam tu taką centymetrową, półcentymetrową, można powiedzieć, lukę, o tutaj. W takim razie lecimy dalej z kreską. Będę używała Merlota, kremowego linera z Glam Shopu. No to lecimy. Tutaj odcinam sobie korektorem to miejsce, bo jednak te cieniowanie będzie szło w innym kierunku, więc tutaj sobie doczyszczam i tylko tak ładnie połączyć sobie te dolne cieniowanie, tak żeby szło w kierunku kreseczki. Jeszcze sobie dokładam tego Merlota na linię wodną i łączę z kreską. Ten pędzelek do eyelinera to jest 22. Przechodzimy zatem do wytuszowania rzęs. U mnie Falsies Surreal Mascara. Układam sobie te rzęsy tak, żeby były ułożone w tym kierunku, nie tak do góry, żeby jeszcze podkreślić bardziej ten taki wyciągnięty, wydłużony kształt. I mam ochotę na ustach na jakiegoś nudziaka, więc wezmę sobie błyszczyk od Dr. Ireny Eris numer 03 Honey Nude. Okej, myślę, że mamy to. Chociaż niebieski to nie jest taki kolor, w którym ja się jakoś fantastycznie czuję, to wydaje mi się, że ta czerwona kreska, oprócz tego, że ciekawie skontrastowała się w tym makijażu, to jeszcze właśnie tak w pewnym sensie dociepliła ten makijaż, że jakoś wydaje mi się bardziej twarzowy. Naprawdę fajnie to wygląda, lubię takie ciekawe połączenia kolorystyczne, także jestem jak najbardziej na tak. Dzisiaj żadnej konkretnej inspiracji, bo mam taką wizję zielonego makijażu oka z różową maskarą i do tego jakiś taki nietypowy kolor ust, może coś takiego ciemno-szarawo-brązowego. Pędzelek Spectrum 11 i odcień Zesty. Wrzucam go w załamanie powieki, pokrywam nim też kąciki. Nim się bardzo łatwo pracuje, bo to jest jasny odcień, więc nie trzeba się jakoś specjalnie koncentrować. Teraz wezmę sobie ten błyszczący Fizzy, nałożę na środek powieki i wracam do pędzelka, żeby połączyć to wszystko ze sobą. I jeszcze odrobinkę Lollipopa. Trochę pogłębię nim kąciki. I nakładam też Zesty na dolną powiekę. Wewnętrzny kącik troszkę. I wezmę sobie jeszcze ten biały Whipped Cream i rozjaśniam wewnętrzny kącik. Numerek pędzelka 16. Może jeszcze troszkę tutaj. Wyczyściłam sobie tą 16 i spróbuję nałożyć tutaj przy samej linii rzęs jeszcze odrobinę tego błyszczącego, czyli Fizzy. Ale fajnie to wygląda. Bardzo tak soczyście. Przechodzimy do maskary albo do linii wodnej. Stworzyłam coś takiego. Jest to mieszanka Color Fixa, Duraline'u i cienia takiego neonowego z tej paletki. Nakładam zatem na linię wodną i tuszuję rzęsy maskarą Belle i Red Lipstick Monster. I tutaj sobie nałożę taki, tak wiecie, tak fest, porządnie. Nałożyłam sobie naprawdę sporo tej maskary, żeby tak wręcz pozlepiać rzęsy. Zobaczcie, żeby miał taki troszkę taki brzydki efekt. I właśnie usta też chciałabym zrobić takie trochę brzydkie, żeby były takie nietypowe. Zobaczcie, jeżeli słyszycie hałas za oknem, niestety remonty trwają.
Spróbujmy sobie po prostu kredki do oczu. Teraz rozcieram to pomadką Velvet Couture z Lindy Hallberg, Ależ Cosmetics, przepraszam. I wrzucimy sobie troszeczkę tego różu tutaj na środek ust, tak żeby nawiązywał do makijażu oka, do tych rzęs. Pędzelek 17. Te usta wyglądają super. Wiem, że one są takie bardzo nietypowe. Powiedziałabym, że brzydkie, ale wiecie, brzydota też jest takim względnym określeniem, bo mi się to podoba, ale wiem, że to jest dalekie od takich standardów, które określamy za ładne, więc mówię, no nie brzydkie, ale mi się to podoba, ale w taki nietypowy sposób. Dorobię sobie jeszcze trochę piegów, wydaje mi się, że fajnie uzupełnią ten look. I mamy to. I tak prezentuje się nasz brzydki makijaż w nurcie Ugly Fashion. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale wiem, że jest taki nurt w modzie, który właśnie ma być takim trochę brzydkim, zmieniającym proporcje ciała, jakoś teoretycznie brzydko skomponowanym, więc załóżmy, że to jest takie Ugly Fashion właśnie. Napiszcie, jakie Wy macie podejście do takich sposobów na podkreślanie urody i przechodzimy do następnego makijażu. Dzisiaj musimy sprawdzić, czy da się tą paletą wykonać wieczorowy makijaż. Więc analizujemy paletkę i sprawdzamy, które kolory są po prostu najciemniejsze. I myślę, że dzisiaj zainspirujemy się tym ciemnym fioletem, no i wypróbujemy w końcu ten multichrom. Biorę 13 i lecimy z Charms. Zaczynam od wklepywania, tutaj w zewnętrznym kąciku. I rozcieram. Zobaczymy sobie, czy skończy się na tym fiolecie, czy będę jeszcze chciała dołożyć sobie jakiś kolor. Na razie skupiam się na fiolecie i od razu na dolnej powiece też tutaj sobie zaczynam. Lżejszy pędzelek 11 do krawędzi, żeby już stworzyć sobie tutaj dymeczek. I teraz próbujemy dodać sprinkles. To jest przepiękny żółczek. Bardzo ładnie się wkleja kolorystycznie z tym fioletem, więc to był dobry wybór na pewno. No i rozcieram troszeczkę tutaj krawędzie, łączę z matowym fioletem. Teraz w kącik wybieram Milkshake i pędzelek Spectrum 12 i Milkshake nakładam sobie tutaj. Może nawet delikatnie go jeszcze rozbielę tym śmietankowym whipped cream i biorę ten jaśniutki i jeszcze sobie rozjaśniam. Nałożę sobie brązową kredkę na linię wodną i tutaj w to miejsce wrzucę sobie jeszcze troszeczkę gingerbread. Fajnie tutaj zapacało z tym fioletem. Bardzo ładnie się łączą te kolory ze sobą. Nie widać przejść, super. I biorę też troszkę gingerbread na ten bardziej puszysty pędzelek, czyli 11 i troszeczkę delikatnie sobie tutaj jeszcze to pociągniemy, tak rozetrzemy. Górne rzęsy podkręcam i tuszuję klasycznym tuszem, a dolne fioletowym. Na usta tutaj przygotowałam sobie aż 4 produkty, zrobimy sobie jakiś miszmasz, jeszcze nie wiem do końca jak to będzie wyglądało, ale zaczynam od konturówki z Inglota. Teraz pomadka Red Lipstick Monster i Belle i na to troszkę takiej ciemnej, to jest akurat Armani numer 403 i tutaj sobie już pędzelkiem pracuję, wklepuję środek ust i tutaj na łuku kupidyna i troszeczkę będziemy to rozcierać za chwilę. I jeszcze bardzo delikatnie czyszczę puszystym pędzelkiem z odrobiną korektora. No i okazuje się, że tą paletką również można zrobić wieczorowy makijaż. Uważam, że wygląda przepięknie, fajnie, że znajdują się tutaj również nieco ciemniejsze odcienie, którymi możemy wykonać coś takiego intensywniejszego, więc możliwości tej palety znowu się rozszerzają od subtelnych pastelowych looków po fajne wieczorowe makijaże. Jestem na tak. Mamy kolejną inspirację i będzie to ten makijaż. Tutaj polecimy sobie w odcieniach różu, pomarańczy i żółci. I chciałabym zrobić sobie takie, powiadomienia z Instagrama. I chciałabym zrobić sobie w wewnętrznym kąciku takie jakby odcięcie, taką plamę błyszczącą. Także dzisiaj pracujemy sobie na gingerbread, buttercream, marshmallow i smoothie. Zacznę większym pędzelkiem 10 i od buttercream, czyli tego żółtego i żółty sobie wprowadzam tutaj w załamanie powieki. Dojdę też do wewnętrznego kąciku
kącika, bo nie wiem, jak tutaj będzie dokładnie to odcięcie szło. I powiekę też pokrywam tym kolorem. To też będzie fajny taki kontrast. Jak tutaj będzie wszystko matowe, a tutaj będzie coś błyszczącego w kąciku i też w takiej graficznej formie, może to fajnie wyglądać. Teraz gingerbread, czyli pomarańczka i ten sam pędzelek. Tutaj pracuję naprawdę swobodnie, widzicie, duży pędzel, duże ruchy. To powinno być takie właśnie troszeczkę jak praca, wiecie, akwarelami, żeby to było takie swobodne, nieperfekcyjne. I gingerbread też wprowadzam sobie już tutaj mniej więcej na środek powieki dolnej i 18 nakładam marshmallow. Rozcieram nim sobie trochę ten pomarańcz i to samo tutaj. Tutaj mogę sobie też troszkę wprowadzić. I spróbuję takim naprawdę sporym, to jest 8, nałożyć sobie ten żywy róż, czyli smoothie. Zaczynam tak ostrożnie, chociaż buzię mam przypudrowaną, więc nie powinny mi się porobić jakieś tutaj plamiska. Tym jaśniejszym różem rozcieram sobie całość. O, coś takiego. Pięknie to wygląda. W ogóle te kolory tak się ładnie ze sobą łączą i tak się łatwo rozcierają. I przechodzę do tego odcięcia i zacznę sobie od cienia w płynie takiego błyszczącego. To jest akurat blask w płynie z Glam Shopu w odcieniu pyłek w płynie. Pędzelek 14. Myślę, że tak będzie mi najwygodniej po prostu zrobić to odcięcie. Można by było też oczywiście tutaj sobie wziąć jakiś korektor albo bazą to odciąć, ale myślę, że jak wezmę sobie taki właśnie cień płynny i nim sobie odetnę i potem zagruntuję sobie cieniem z paletki, to też będzie fajnie. Robię takiego motylka, czyli tutaj robię jedno skrzydełko, ciach, i tu robię drugie skrzydełko. Tak można to ująć. I teraz gruntuję sobie to odcieniem Fizzy. I tym samym pędzelkiem, on jest jeszcze delikatnie wilgotny, więc powinien się fajnie nałożyć ten cień. Świetnie to wygląda. Tak chciałam, żeby to wyglądało. Się bałam, że nie wyjdzie. Kwestia opcjonalna, ale pomyślałam, aby jeszcze tak leciutko sobie doczyścić tą krawędź, po prostu biorąc precyzyjny pędzelek i trochę cienia. To jest 16. Beżowa kredka na linię wodną. Podkręcam i tuszuję rzęsy i może przykleję jakieś kępeczki, może jakieś połóweczki. Zaraz zobaczymy. I się świetnie składa, że zostało mi jeszcze kilka tych cudnych kępek z Ibry. To jest Kim Style i mam te najdłuższe 12 i właśnie sobie takie dokleję kilka takich strzelistych, po prostu pajęczych nóżek. Kępki robią dużą robotę, ale wcale nie trzeba nakładać ich jakoś turbo dużo. No zobaczcie, niby niewiele, a jednak te rzęski się stały takie Usteczka też muszą być jak cukiereczki. Zacznę sobie konturówką Diana. Teraz biorę sobie tą słodziutką szmineczkę z Bell, ale kolorek wklepię sobie palcem. Biorę 12 i rozcieram sobie krawędzie. Wezmę sobie jeszcze odrobinę tintu. Tu i tu. No i nasz cukiereczek jest skończony. Uważam, że ten makijaż wygląda prześlicznie. To jest jeszcze taki, wiecie, ostatni powiew lata, ostatni powiew wakacji. Turbo podoba mi się to połączenie kolorystyczne różu, pomarańczu i żółci z akcentem miętowym. I zobaczcie, że tak jak patrzy się na wprost, to w zasadzie to się nie rzuca w oczy, że to jest jakieś graficzne czy coś takiego, ale jednak jest troszeczkę inne, troszeczkę bardziej oryginalne, ale w mojej opinii wciąż funkcjonalne i użytkowe. No i lecimy dzisiaj z ostatnim makijażem i tutaj mam jakby dwie inspiracje, które sobie połączę. Pierwsza to jest taka. Chciałabym właśnie zrobić coś na zasadzie takiego odcięcia, takich graficznych kształtów i tutaj jeszcze coś podobnego widzę, więc połączymy sobie tamte dwa, że właśnie tu będzie coś takiego i jeszcze tutaj w zewnętrznym kąciku coś na zasadzie takiego odcięcia. Zacznę sobie odcieniem Slushy, czyli najciemniejszym niebieskim i nim będę chciała wyrysować sobie te właśnie wszystkie kształty. Może zacznę sobie od tej linii tutaj. I cień nakładam normalnie na sucho, po prostu skośnym pędzelkiem. Ale te wygibaski to jednak bym chciała innym pędzelkiem. Wzięłam sobie LH Cosmetics. O, w ogóle nie pochwaliłam się Wam moim nowym tatuażem. Z sokołem, ok? Ale powiem Wam, dzisiaj robiony, a już pęka, także kiepski tatuator mi to robił. Ale zobaczcie, od razu plus 10 do siły, nie? Teraz spróbuję zrobić coś w zewnętrznym kąciku. Tu bym chciała, żeby linia szła równolegle z tą u góry. Tutaj może mi zakręci. To wezmę ten od Lindy.
To bym nazwała taki tribal make-up, coś takiego, nie? Te kształty tak trochę wyglądają jak tribal właśnie. I tutaj właśnie na dole jeszcze taką, łączącą, coś takiego. Mam pędzelek 21 ze Spektrum i tutaj sobie te krawędzie wszystkie staram się rozetrzeć tak jak tutaj. Tutaj w zewnętrznym kąciku robię taką ala kreskę, czyli sobie przyciemniam też linię rzęs i właśnie wyciągam razem z tą tutaj linią. O matko, ale wystrzeliłam pędzel na drugi koniec pokoju. Bye! Biorę sobie jeszcze trochę odcienia Lollipop i tutaj będę dalej rozcierać, ale właśnie już Lollipopem. Teraz sięgam po Zesty i robimy sobie takie malutkie neonowe akcenciki. Najpierw wchodzę w tą szczelinę, teraz tutaj na dole w kąciku i w tej dziureczce tutaj kolejna kreseczka, taka kometa. O, malujemy komety teraz. No petarda to wygląda, tylko teraz powiedzcie mi jaki błysk. Chyba bierzemy tego Fiziego. I rozetrę sobie 18. I ja już jestem z rezultatu bardzo zadowolona, żeby nie udziwniać. Przechodzę do wytuszowania rzęs, także podkręcam i tuszuję. Ale jeszcze zabrakło mi jednej rzeczy. Tutaj możecie zobaczyć, że na linii włodnej nałożyłam sobie Zesty. Na usta nałożę sobie konturówkę z Inglota numer 326. I na usta taka szmineczka od Dr. Ireny Eris Bright Lipstick w odcieniu Crystal Kiss. I nasz ostatni makijaż, który nazwałam właśnie roboczo Ocean Tribals, jest skończony i w ogóle idealnie pasuje mi do mojego nowego tatuażu. Także po prostu wszystko się zgadza. Uwielbiam połączenie tych niebieskości, turkusów, neonów. Wygląda to przepięknie i wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Oczywiście wymaga precyzji i tak dalej, ale nie ma tu żadnych skomplikowanych technik, których mielibyście nie umieć. Także jeżeli lubicie takie make-upy, to bardzo, bardzo polecam. Także piszcie, który makijaż podobał się Wam najbardziej, a my przechodzimy do głosowania na następny odcinek. I wybrałam sobie tutaj jedną paletkę, która jest staro-nowa, bo jest stara, jeżeli chodzi o jej premierę, a nowa dla mnie i jest to paletka Urban Decay Naked w wersji Wild West. Jest to taka ciepło-chłodna paleta z dodatkiem takiej turkuso-zieleni, więc tutaj mamy pierwszą propozycję. Raczej makijaże neutralne się tutaj będą pojawiały, ale w różnych temperaturach. I pomyślałam również o czymś dla fanek makijaży chłodnych i wybrałam paletkę LH Cosmetics I'm High Palette. Myślę, że taką 9 na pewno będzie wyzwanie stworzyć 6 makijaży, ale nie jest to niemożliwe i właśnie z myślą o osobach, które lubią takie chłodniejsze tonacje, to może być fajna inspiracja. Także głosujcie, czy wybieracie Naked, czy wybieracie LH Cosmetics i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, żeby go nie przegapić. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie mi łapkę w górę i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.